Czajnikowy.pl. Ostatnie krople naszego cold brew przelewowego właśnie spadają, więc pora na to, żeby porównać obie metody między sobą, która jest lepsza, która jest smaczniejsza. Zobaczymy, jak wyglądają, czy się różnią również teksturą. To wszystko za sekundkę sobie ocenimy. Pozwólcie tylko, że przeleję tą, która jest zaparzona metodą maceracji i będziemy przechodzili do testu sensorycznego. Obie kawy są już przecedzone i co tu dużo gadać, ta, która była w takiej klasycznej infuzji, jest troszeczkę mniej klarowna, nie jest też aż tak bardzo ciemna jak ta, która była w perkolacji, gdzie tutaj mamy taką naprawdę ciemną, bardzo ładną, nawet wpadającą w jakiś taki bursztynowo-czerwony nawet trochę kolor. W przypadku zwykłej infuzji mamy coś, co nie wygląda aż tak bardzo efektownie, jest to taka troszeczkę brązowawa ciecz, mimo tego, że to była dokładnie ta sama kawa i dokładnie tyle samo czasu. Jak chodzi o czas, to udało nam się to zaparzyć w dokładnie 20,5 godzin, więc naprawdę bardzo dużo czasu miały na to, żeby rozpuścić w wodzie większość tych substancji, które były zdolne do rozpuszczenia przy użyciu zimnej wody. Więc sprawdźmy w takim razie, jak smakuje jedna i druga i wydajmy mały werdykt, którą metodę warto wybrać, może która jest ciekawszym rozwiązaniem, żeby zaparzyć właśnie cold brew. Zaczynamy od tej, która była parzona w klasycznej infuzji, a więc nie w tym takim urządzonku cold brew tower, tylko w czymś takim klasycznym, fusy wrzucone do pojemniczka, zalane wodą i zostawione. Zobaczymy, jak to smakuje. Mamy do czynienia z Etiopią, więc na pewno jest bardzo dużo owocowości, chociaż trochę takiej nawiązującej do właśnie jakiejś takiej cierpkości, czegoś nie do końca dojrzałego. Wydaje mi się, że jest to i tak dobre jak na cold brew, natomiast mimo wszystko czuć troszeczkę tą niedojrzałość, trochę niedoparzenia. Sprawdźmy, jak to będzie w przypadku tej drugiej metody. Od razu muszę Wam zdradzić, że cold brew nie jest moją ulubioną metodą, więc ciężko mi tutaj o jakieś takie bardzo śpiewne i naprawdę chwalące tą metodę słowa, natomiast staram się być jak najbardziej obiektywny, więc spróbujmy drugiej czarki. Na pewno bardzo się wyczuwa to, że jest bardziej klarowna. Nie ma takiego podsmaku, trochę mułu, czegoś takiego ciężkiego. Bardziej soczysta. Te smaki, które tutaj są wyczuwalne, są bardziej jakby podzielane od siebie. Nie są w takiej jednej wielkiej masie. Ale porównajmy sobie to jeszcze. To rozwiązanie w takiej klasycznej infuzji nie ma aż tak dużej kwasowości, która w tym przypadku mimo wszystko nabiera takiego cierpkiego, delikatnie posmaku, ale to rozwiązanie w takiej klasycznej infuzji ma zdecydowanie więcej słodyczy, więc jeżeli miałbym się skłonić ku jakiemuś wyborowi, to jednak wybrałbym to, które było zaparzone przy pomocy cold brew tower. Jest tutaj zdecydowanie więcej owocowości, jest tutaj zdecydowanie bardziej szlachetny napar. W tym przypadku mamy do czynienia z czymś tak jakby nie do końca rozwiniętym. Czai się tam jakaś bardzo fajna słodycz, bardzo fajna owocowość, ale tak jakby przykryta, takie odczucie trochę tępe. Nie mamy do czynienia z czymś takim naprawdę rzeźkim. Więc jeżeli ja miałbym wybrać jakąkolwiek z tych metod, wybrałbym cold brew tower w wyższości nad metodą klasycznej infuzji. Jeżeli mieliście okazję wypić kawę z cold brew tower, podzielcie się w komentarzach opinią na ten temat i powiedzcie nam, którą Wy metodę preferujecie. Jeżeli nie mieliście jeszcze możliwości sięgnięcia po taką metodę, być może jest to filmik, który Was zachęci do tego, żeby właśnie takiej spróbować. No i cóż, do zobaczenia w następnych odcinkach i do zobaczenia na czajnikowy.pl.